Ramiona mikrofonowe. Ratunek dla osób, które mają mało miejsca na biurku. W sumie jest to produkt kierowany do dość wąskiej grupy odbiorców, ponieważ nie dość, że do posiadaczy mikrofonów, to jeszcze nie byle jakich. No bo w końcu, mając mikrofon w słuchawkach, nie musimy go nigdzie zawieszać. Natomiast jeśli nawet już zdecydowaliście się na nieco większy mikrofon, to jestem przekonany, że w 90% przypadków takie ramię mikrofonowe za 50 zł to wszystko, czego możecie potrzebować. Natomiast jeśli planujecie zakup wysokiej klasy mikrofonu, to może warto by się zastanowić, czy by nie zawiesić go na równie wysokiej klasy ramieniu mikrofonowym. Tak się składa, że jakiś czas temu w moje ręce wpadło ramię mikrofonowe najwyższej klasy. Także jeśli jesteście ciekawi, czego możemy oczekiwać po ramieniu mikrofonowym za 1500 zł, to zapraszam do oglądania. I to mówiąc najwyższa półka, mam na myśli konkretnie najwyższą półkę. Yellowtech Mikka to ramię mikrofonowe naszego zachodniego sąsiada, którego nie ma powszechnie na polskim rynku. Nawet na Amazonie ciężko taki sprzęt dostać. Z tego co widziałem na Allegro sprzedaje je teraz jedna osoba. O jakiej skali produktu premium tutaj mówimy? Niech uświadomi Was fakt, że sprzęt tego producenta wykorzystywany jest nawet w studio Disneya. Jednakże to, że w Polsce nie możemy go od ręki dostać, nie znaczy, że go tutaj nie ma. Z tego sprzętu korzystają najpopularniejsze rozgłośnie radiowe, takie jak RMF FM czy Rock Radio. I od kilku odcinków, z tego co zauważyłem, sprzęt tego producenta pojawił się na moim ulubionym kanale z podcastami Impompa Papilia. Także możecie docenić odrobinę profesjonalizmu i zaangażowania prowadzącego, który zaopatrzył swoje studio w topowej klasy sprzęt. Bo aż żal było patrzeć na te szury SM7B zawieszone na ramionach Roda. Oczywiście nie ujmując temu producentowi, z którego zresztą sam korzystam, ponieważ tu mam jedno ramię PSA1, za mną znajduje się druga sztuka PSA1, no i teraz także mówię do mikrofonu Roda. Także ktoś mógłby zapytać, jak sprzęt tak wysokiej klasy trafił do, tak nie ukrywajmy, niedużego twórcy jak ja. W kontakcie z producentem pomógł mi kolega Mateusz. Link do jego kanału znajdziecie na końcu filmu, bo teraz powiemy sobie trochę o tym, co znalazło się w opakowaniu. Przy zakupie ramienia dostajemy samo ramię i rzeczy takie jak mocowanie do biurka musimy dokupić osobno. Już przy składaniu zamówienia możemy się zdecydować, w jaki sposób chcemy używać naszego ramienia i zamówić jakiś konkretny chwyt albo w autorskim systemie montażowym Yellowtecha, albo jak było w moim przypadku, możecie zdecydować się na klamp mocowany do krawędzi biurka. Jest jeszcze kilka opcji, ale ta wydała mi się najmniej inwazyjna. Bardzo śmieszy mnie fakt, że biurko, do którego przykręcałem to ramię, kosztowało mnie jakieś 900 zł, czyli było tańsze niż ramię, które do niego przykręcam. Swoją drogą to ramię jest dostępne w bardzo wielu wariantach. Mamy do wyboru 3 wersje rozmiarowe. Ja, jako że chcę mieć ramię umieszczone daleko od siebie, wybrałem największą wersję. Do tego producent oferuje sprzęt w kolorze czarnym i srebrnym, a ostatnią opcją, na którą możemy się zdecydować, jest wskaźnik, który mówi nam, czy jesteśmy na żywo. To znaczy, czy mikrofon jest aktualnie aktywny. Natomiast ja z tej opcji nie skorzystałem. Samo pudełko robi wrażenie. No, jest gigantyczne. To na pewno wpływa na pierwsze odczucia. Ale dobrze już dobrze. Przejdźmy do samej zawartości pudełka. To w odróżnieniu do wyglądu zewnętrznego w środku nie wygląda już tak imponująco. To znaczy, ramię zostało należycie zabezpieczone. Nic się nie rusza, nic nie drga. Jest dobrze osadzone w opakowaniu. Wartym odnotowania faktem jest to, w jakiej pozycji przychodzi to ramię. Nie jest tutaj zgięte, naprężone jak w przypadku Rode PSA1, tylko przychodzi w pozycji nienadwyrężającej sprężyn. No, jednak ten pozostawia pewien niedosyt. To znaczy, kupując sprzęt tej klasy, moglibyśmy chcieć, żeby ten został unieruchomiony chociażby pianką, żeby opakowanie pokazywało nam, że jest to sprzęt premium. Ale tak naprawdę to nic nie znaczy. Najważniejsze jest to, że opakowanie spełnia swoją rolę. Przynajmniej nie przepłacamy tutaj za pudełko, z którego skorzystalibyśmy tylko raz, chociaż odbija się to na pierwszym wrażeniu. Wewnątrz znalazło się ramię usztywnione 3 przegrodami i drugie osobne pudełko na mocowanie typu klamp. Mocowanie prezentuje się niesamowicie. Jest na pewno oryginalne, wygląda dość fajnie. Jego projekt jest ciekawy nie tylko z wyglądu. Dokręcamy je do biurka przez przekręcenie tej zasadniczej części, dzięki czemu w ogóle nie ma konieczności, żeby zaglądać pod biurko podczas montażu, co jest oczywiście na plus. Na górze zostało oddzielone żółtą nakładką, natomiast jeśli chodzi o materiał wykonania tego klampa, to jest to jakiś twardszy plastik. Lekki, ale jednocześnie wytrzymały i dość solidny. Jednak przejdźmy do mówienia tego, na co wszyscy czekali. To ramię prezentuje się jak dla mnie perfekcyjnie. Muszę wspomnieć tutaj o tym, że nie wydaje ono żadnego dźwięku, co mogliście kojarzyć z Rode PSA1, które jest niesamowicie głośnym ramieniem. Drugą rzeczą tutaj, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest to, że kiedy przestawiamy to ramię, chcemy przybliżyć lub na przykład oddalić je od siebie, ruchy tego ramienia są kompletnie gładkie. Po prostu porównałbym je do tego, jak pracuje głowica olejowa. Jednak to ramię ma też jedną taką swoją specyficzną cechę, o której koniecznie muszę tutaj wspomnieć. To znaczy nie zostało wykonane jak Rode PSA1, czyli nie ma tutaj systemu autobalansującego. Jak już
już je zakupicie, to trzeba będzie je wyważyć z konkretnym mikrofonem. Natomiast wyważenie to proces, który robimy raz i nigdy więcej. Chyba że zmieniamy mikrofon. Do wyważenia będzie służyła nam śruba na spodzie tego ramienia oraz dwie pierwsze śruby radełkowe idąc od spodu. Zaciski, które tutaj widzicie, nie służą do zablokowania pozycji ramienia, tylko do zablokowania sprężyn przy wyważaniu. Także dokręcenie ich na siłę zupełnie nie ma sensu i sam producent zwraca uwagę na to, że można w ten sposób doprowadzić do uszkodzenia ramienia. Producent na swoim kanale YouTube pokazywał, w jaki sposób wyważyć to ramię, także ja was nie będę tym zanudzał. Jednak ja chcę powiedzieć o jakości wykonania i funkcjonalności. Przykładowo, nie ma tutaj kanalików do przeprowadzania kabli, ponieważ w tej klasie sprzętu nie ma innych kabli niż XLR. Także podstawowo ramię, które możemy kupić, ma już przewleczony takowy przewód. Materiałowo jest to gruba, metalowa, solidna konstrukcja, do której trudno mieć jakiekolwiek zarzuty. Mi dodatkowo bardzo podobała się faktura powierzchni tego ramienia. Na spodzie naniesione zostało logo producenta Yellowtech, natomiast z drugiej strony znajdziemy nazwę samego produktu Mika. Przechodząc wyżej, na pewno jedną taką wadą, jaką znalazłem, jest fakt, że mikrofon nie będzie się tu sam poziomował. Ostatnia zakrętka na samej górze służy właśnie do tego, żeby wypoziomować mikrofon i zablokować go w jednym położeniu. Na szczycie ramienia znalazł się gwint 5/8 cala, czyli to, co jest w każdym koszyczku antywstrząsowym, zanim nakręcimy na niego adapter z redukcją. I tutaj muszę pochwalić tą srebrną śrubę. Nie spotkałem tego rozwiązania chyba jeszcze nigdzie, w żadnym ramieniu mikrofonowym, chociaż też nie ukrywam, że nie miałem jeszcze wszystkich. Natomiast w tym przypadku, przekręcając mikrofon, możemy obracać po prostu konkretnie ten element i dzięki temu łatwiej będzie nam wkręcić mikrofon. Jeśli dobrze wyważycie to ramię, nie będzie ono wam sprawiało tutaj żadnych problemów, jeśli chodzi o układanie go w dowolnej pozycji. Nie będzie tutaj żadnego opadania, żadnych problemów ze stabilnością czy odbijania się. To jest sprzęt, który daje wam z siebie wszystko, do czego został zaprojektowany. Podsumowując, czy to ramię jest dobre? Tak. Czy spełnia oczekiwania? Tak. Czy jest warte swojej ceny? I to jest już dyskusyjna kwestia. To znaczy, większość rzeczy, które możemy skategoryzować jako produkt premium, raczej nie jest warta swojej ceny dla przeciętnego użytkownika. Oczywiście wpływ na cenę może mieć także fakt, że to nie jest produkt kierowany na rynek polski, a do tego wycena w euro robi swoje. No i na końcu pamiętajmy, że płaci się również za markę. No, w przypadku produktów premium po prostu tak jest. Także to wszystko, co miałem do powiedzenia na temat ramienia mikrofonowego za 1500 zł. Tymczasem zachęcam was do subskrypcji, oceniania i komentowania. A także wpadajcie na kanał Mateusza. Cześć!